Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samaryc, Zdrowie, Uroda i Fitoterapia. Dziś Wam przedstawię 7 najmocniejszych przypraw o działaniu antynowotworowym. Większość z tych przypraw Państwo macie w domu i wystarczy troszeczkę zwiększyć ich ilość, by pozytywnie wpływać na swój organizm, by zadbać o to, by tak poważne dolegliwości jak nowotwory nas nie dopadły. A inspiracją do nagrania było badanie o podobnej nazwie – przyprawy do profilaktyki i leczenia nowotworów. Chciałam z Państwem tym się podzielić, bo ogólnie wiadomo, że przyprawy i dodają smaku potrawom i pozytywnie wpływają na organizm, bo medycyna naturalna przy różnych problemach zdrowotnych poleca stosować przyprawy. One mają bardzo szerokie spektrum działania. Natomiast właśnie w badaniach zwrócono uwagę, że niektóre przyprawy szczególnie wykazują działanie przeciwzapalne, regenerujące, przeciwnowotworowe, szczególnie w kierunku takich nowotworów jak nowotwory płuc, żołądka, jelit, prostaty, szyjki macicy, raka piersi, raka wątroby. I bardzo ważne wiedzieć, jakie to są przyprawy i jak możemy je stosować w celu profilaktyki, a w razie potrzeby też jako uzupełnienie różnych kuracji. I pierwszą przyprawą na naszej liście jest kurkuma. Jej najbardziej przybadanym składnikiem aktywnym jest kurkumina, która ma udowodnione działanie antynowotworowe, przeciwzapalne i regenerujące. Nauka nie umie jeszcze wytłumaczyć cały mechanizm działania kurkuminy, ale potwierdza, że ma ona ogromny potencjał zapobiegania powstawaniu nowotworów. Potrafi zatrzymać rozrost guza i nawet włącza taki mechanizm obumierania komórek guzów nowotworowych. Dlatego badania pokazują, że w procesie leczenia nowotworowego warto suplementować kurkuminę. I zobaczcie Państwo, absolutnie nieuzasadnione jest mówienie przez niektórych specjalistów, że w czasie leczenia nowotworów absolutnie nie stosować żadnej suplementacji. A badania mówią coś zupełnie innego. Jeżeli chodzi o profilaktykę zdrowotną, to oczywiście lepiej stosować kurkumę, a nie suplement z kurkuminą. Takie jest też moje zdanie ze względu na to, że kurkuma zawiera nie tylko kurkuminę, ogromną ilość innych składników aktywnych, które też pozytywnie wpływają na nasz organizm. Jedynie, że jeżeli ktoś już ma chorobę nowotworową, to koncentracja tych składników powinna być znacznie większa. No i wtedy oczywiście stosujemy suplement. Natomiast na co dzień, jak prawidłowo stosować kurkumę, ja mam nagrany osobny filmik. Ja tam tłumaczę, jak wzmocnić jej bioprzyswajalność, bo niestety kurkuma ogólnie bardzo słabo się wchłania, przyswaja się przez nasz organizm, ale są na to swoje sposoby. Mówię tam też, jak przygotować taką specjalną złotą pastę, którą później można do różnych napojów przy różnych problemach wykorzystać. Sięgnijcie Państwo po to nagranie, ono jest dostępne. Link jak zawsze dam Wam w opisie pod tym wideo. Natomiast drugą przyprawą na naszej liście jest czarnuszka, albo inaczej czarny kminek. Zawiera tymochinon, jeden z najmocniejszych składników antynowotworowych, który działa na różne rodzaje raka, nawet na glejaka. Glejak wielopostaciowy jest dość agresywną formą nowotworu i jest jednym z najczęstszych nowotworów mózgu. Mało tego, jeżeli chodzi o czarnuszkę, to sprawdza się ona w problemach układu pokarmowego. Bardzo dobrze regeneruje śluzówkę, jelit, wspomaga pracę flory bakteryjnej i też poleca się jako profilaktyka nowotworów jelita grubego. Imbir zmniejsza stany zapalne, zapobiega powstawaniu przerzutów, aktywuje procesy umierania komórek rakowych. Poleca się do zwalczania nowotworów piersi, prostaty, płuc, jelita grubego. Dodatkowo imbir jest znany ze swojego działania przeciwzapalnego, przeciwwymiotnego oraz przeciwbólowego. Czosnek
Poza alicyną zawiera ogromną ilość składników aktywnych, dodatkowo wiele minerałów, wiele witamin, aminokwasy. Posiada mocne działanie immunostymulujące. Badania wykazują, że im większe jest spożycie czosnku na surowo, kiszonego, gotowanego, tym będzie mniejsze ryzyko zachorowania na nowotwór żołądka i jelit. Szafran zawiera likopen, kwercetynę, zeaksantynę i inne składniki aktywne o działaniu przeciwutleniającym antynowotworowym. Zaobserwowano, że szafran hamuje namnażanie się komórek raka wątroby oraz sprzyja ich obumieraniu. Szafran ma ogromną moc, niestety jest to jedna z najdroższych przypraw. Natomiast kolejna przyprawa na naszej liście nie jest droga i na pewno jest w każdym domu. To jest pieprz czarny. Składnikiem aktywnym jest piperyna, która jest bardzo mocnym przeciwutleniaczem o działaniu antynowotworowym. Dodatkowo wiadomo, że piperyna kilkakrotnie wzmacnia przyswajanie kurkuminy, a to znaczy zwiększa też jej działanie. I razem będą bardzo pozytywnie wpływać na nasz organizm. O tym właśnie też mówiłam, tłumaczyłam, w jakich proporcjach musi być stosowana piperyna w stosunku do kurkuminy. W tym nagraniu, o którym już wcześniej wspomniałam. I na 7. miejscu mamy papryczki chili. W badaniach na ludziach i na zwierzętach wykazały bardzo mocne działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Sugeruje się, że kapsaicyna zawarta w papryczkach chili może zapobiegać powstawaniu nowotworów, hamuje ich rozwój i nie pozwala na pojawianie się przerzutów w płucach. Patrząc na te badania, na te wyniki, już widzimy, dlaczego warto więcej przypraw stosować na co dzień w naszej diecie. Napiszcie, szanowni Państwo, które przyprawy z wymienionych lubicie, które stosujecie. Ja osobiście chyba prawie wszystkie. Może oprócz szafranu, bo to gdzieś tam raczej w restauracji, w domu nie używam, ale myślę, że to też trzeba zmienić. Bardzo Wam dziękuję dzisiaj za uwagę. Życzę Państwu dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samarec.